Witajcie bardzo serdecznie w nowym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 20 grudnia a 23 grudnia i nim przejdziemy do samego raportu, wielka prośba do Was o wsparcie dla kanału. Pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu oraz subskrybowaniu. Będę Wam bardzo wdzięczny. Polecam Wam najnowsze materiały oraz te, które już wkrótce wpadną. Zapraszam także na drugi kanał, gdzie możemy troszeczkę pomyśleć o historii czy o czymś innym. Natomiast nade wszystko składam Wam najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt dla Was, dla bliskich i aby przyszły rok, mam nadzieję, był spokojniejszy i aby się zakończył tym, czego chyba wszyscy chcemy, czyli pokojem. Przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Słuchajcie, w dniu wczorajszym, 22, pojawiła się informacja, że strona ukraińska zestrzeliła 3 samoloty Su-34. Było to połączone z informacją, że pewien kraj przygotowuje się do transferu myśliwców F-16. Chodziło prawdopodobnie o Holandię. Natomiast później pojawiły się informacje o tym, że o tych transferach, te transfery potwierdził tutaj prezydent Zełenski. Natomiast jak wyglądała sprawa ze zestrzeleniem, powiedział sam prezydent Zełenski, który pochwalił Odeską Brygadę Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej, Odeską Brygadę, która broni czy wspomaga obronę w rejonie Chersonia. To żołnierze tej brygady prawdopodobnie przy pomocy rakiet Patriot, zestawu Patriot, zestrzelili 3 rosyjskie myśliwce bombowe czy bombardujące Su-34 w przeciągu kilkunastu minut. Mówi się, że maksymalnie do godziny ta informacja. Wiemy też, że Rosjanie piszą na Telegramie, na blogach, że trwają akcje poszukiwawcze 2 pilotów, przynajmniej 2 pilotów. Jest informacja, że przeżyli. Natomiast jest to podobny sukces do tego, co się stało w lecie w czerwcu, chyba bodajże, jak dobrze pamiętam, gdzie zestrzelono też 2 samoloty i chyba 2 śmigłowce w obwodzie kurskim, jak dobrze pamiętam. Mamy tutaj też było podciągnięcie i zasadzka zorganizowana przez stronę ukraińską. Tutaj mamy podobny przykład. Wiemy, że Rosjanie wykorzystywali dość intensywnie lotnictwo, które podlatywało w pobliżu frontu, zrzucając bomby szybujące, kaby, które tutaj, szczególnie w rejonie Krynek, miały uniemożliwić, czy nawet wręcz tutaj spowodować pewien chaos po stronie ukraińskiej. Słuchajcie, sukces jest. Mamy też tą wypowiedź prezydenta, który tutaj zaznaczył, że żaden pilot rosyjski nie będzie bezkarny. Natomiast Rosjanie mają nad czym myśleć, bo jeżeli faktycznie tutaj takie zasadzki będą organizowane, to nie wiadomo, kiedy następnym razem znowu spadną samoloty. Jeżeli pojawią się wkrótce myśliwce F-16, to też będą tutaj musieli zwrócić na to uwagę. Też nie wiemy, z czym te myśliwce F-16 będą, jak będą wyposażone, w co będą uzbrojone, tak naprawdę ile ich będzie na pierwszy rzut. Wiemy, że przeznaczone tutaj było około 70 maszyn, możliwe, że dojdzie więcej, więc czekamy cierpliwie, kiedy się pojawią. Rybar pisał, że te samoloty F-16 już są na Ukrainie. Można wykluczyć, można nie wykluczyć, natomiast Rybar w swojej wypowiedzi odniósł się do kilku miejsc, w których mogą bazować, więc tutaj sprawa jest oczywista. Kwestią czasu jest to, kiedy one będą na terytorium Ukrainy i kiedy wzbiją się w niebo i będą bronić ukraińskiego nieba, a przede wszystkim wspomagać wojska naziemne. Słuchajcie, my przechodzimy już do raportu wojennego i do omówienia tego, co dzieje się na linii frontu. Zaczynamy oczywiście od odcinka północnego Swatowe Kremienna. Zaczynamy. Jesteśmy na odcinku Swatowe Kremienna. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy dalsze walki
na kierunku północnym, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. Walki w rejonie Sękiwki, Iwaniwki na północ od Kysliwki. Tutaj się nic nie zmienia. Tak naprawdę prawdopodobnie z tego frontu tak naprawdę została wyciągnięta albo grupa batalionowa, albo cała brygada 21 przesłana na południe. Natomiast mamy tutaj sytuację stabilną. Kontrataki ukraińskie też mają tutaj miejsce. Są tutaj działania prowadzone przez szereg pozostałych pojedynczych batalionów, które tutaj są oddelegowane z różnych brygad. Natomiast sytuacja tutaj jest dość stabilna, jednak no, ciężka. Jeżeli chodzi o odcinek środkowy, działania rozpoznawcze w rejonie Kuzemiwki i Nadii, to są działania, które tutaj bardziej bym określał jako takie rozpoznanie, słabe rozpoznanie, pewne działania prowokacyjne bym powiedział, czy nawet wręcz działanie grup dywersyjnych, które tutaj mają różne pewnie zadania, od schwytania języka poprzez rozpoznanie pozycji obronnych. Natomiast to, że tam się nic nie dzieje, to nie znaczy, że pociski nie spadają. Spadają, drony latają, więc tutaj wszystko jest po staremu. Prawdopodobnie 30. brygada już została stąd przeniesiona i znajduje się w rejonie Awdiwki. Przynajmniej taką informację mam. Natomiast nie jestem w stanie stwierdzić, czy cała brygada została przeniesiona rosyjska, czy też elementy tej brygady. Mamy walki w rejonie Newskie Terny. Wiemy, że 60. brygada, która tutaj została wysłana, jest w tym rejonie, wspomaga obronę. Prawdopodobnie mamy tu artylerię tej brygady plus jednostki rozpoznawcze, drony i przynajmniej batalion rozpoznawczy. Natomiast ten rejon został wzmocniony elementami 21. brygady zmechanizowanej, które tutaj wspierają. Wiemy, że walki tutaj były dość intensywne. Strona ukraińska wykorzystała tutaj do walki artylerię oraz drony. Natomiast strona rosyjska nacierała niewielkie postępy. Tak samo na kierunku Torskę i w lesie serebrańskim bez zmian walki, natomiast nie ma tutaj zmian na linii frontu. Przejdźmy na odcinek siewierski. Jesteśmy na odcinku siewierskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj pewne zmiany. Prawdopodobnie na froncie znalazły się oddziały 18 Brygady Obrony Terytorialnej, która już walczyła wiele miesięcy na tym terenie. Ona odpoczywała też, regenerowała się. Natomiast jest na terenie, który zna, który walczyła, w którym walczyła wcześniej, którego broniła. Tak naprawdę tutaj mam wrażenie, że dowództwo zgrupowania Siewiersk, przynajmniej tak ja bym go nazwał, nie wiem, czy tak jest naprawdę, no radzi sobie tutaj całkiem nieźle, chociaż ostatnio bardzo intensywnie tutaj działa, aktywnie działa strona rosyjska, przepraszam, która tym razem ponownie nacierała w rejonie Biłochorivki. Wiemy o atakach na linię komunikacyjną pomiędzy Wierchokamiańskie a Spirne. Mamy działania rosyjskie z kierunku Berestowa na Waimkę, przynajmniej tak bym ja to widział, oraz walki rozpoznawcze, dość intensywne tutaj w rejonie na zachód od Wesołe i Rozdaliwki, i w rejonie Rozdaliwki, czy na kierunku Rozdaliwki, bez sukcesów. Walki tutaj są cały czas prowadzone, to nie jest tak, że strona ukraińska jest bierna, to, że oni nie widzę tych ataków, to nie znaczy, że oni nie przeprowadzają ataków, przeprowadzają i za pomocą dronów oraz artylerii, mniej artylerii, więcej dronów, ataki na pozycje rosyjskie. Pojawił się kolejny materiał z batalionu K2, który tutaj pokazywał pewne działania, więc no, mamy też i wsparcie z elementów 54, która też działa jakby na dwóch kierunkach. Jakiś batalion został, któryś batalion, może nie jakiś, tylko któryś batalion został wysłany pod Kupiańsk, natomiast reszta jest na tyłach w gotowości i pewnie tutaj też, że tak powiem, odzyskuje siły na tyłach pierwszej linii. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Przejdźmy na odcinek bachmucki. Jesteśmy na odcinku bachmuckim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj znowu dalsze natarcia rosyjskie na północnym kierunku. Co ciekawe, mamy tutaj informację, że trzecia brygada szturmowa została wycofana dość głęboko na tyły, natomiast jeden z batalionów tej brygady walczy właśnie tutaj w rejonie Chromowego.
Prawdopodobnie chromowe zostało oddane Rosjanom, tak samo tutaj część tego grzbietu strona ukraińska wycofała się prawdopodobnie już za te pozycje, które miała nawet w maju. Na wzgórza odparto ataki na Bogdaniwkę, natomiast mamy tutaj dalsze wzmacnianie. Prawdopodobnie będzie tutaj przeniesiona kolejna brygada, a wycofana z frontu zostanie 77. Nie mam jeszcze 100% potwierdzeń, natomiast tak to mniej więcej by wyglądało, że będzie to rotacja. Jeżeli chodzi o odcinek południowy i sam Bachmut, niewielkie zmiany w rejonie, niewielkie sukcesy strony rosyjskiej w rejonie ogródków działkowych, walki w rejonie na północ od Kliszczejówki i na wzgórzach. Rosjanie nacierają cały czas, próbują wedrzeć się tutaj na wzgórza, przeciąć czy zagrozić samym obrońcom we wsi od strony północnej. Natarcie też na północ Andriiwki bez sukcesu w strony rosyjskiej oraz ponownie w rejonie Kurdiumivki też bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Prawdopodobnie część 42 brygady będzie przesłana właśnie na północ. Czekam na potwierdzenie tej informacji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Przejdźmy na odcinek Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj zastój w rejonie właśnie Drużby, Majorskie, kopalni Gagarina. Nie ma tutaj informacji o zmianach, o walkach. Prawdopodobnie jeżeli są, no to mamy tam walki grup rozpoznawczych, czy tam jednostek, które mają rozpoznać ewentualnie pozycje. Natomiast nie ma jakichś większych walk. Jeżeli chodzi o odcinek środkowy, ostrzał artyleryjski sporadyczny, natomiast działania grup rozpoznawczych i tyle, bez większych ataków. Natomiast mamy dalsze działania strony rosyjskiej w kierunku Nowobachmatówki, Nowokałynowego na Oczeratę. Niewielkie postępy tak naprawdę na tym kierunku. Jeżeli chodzi o linię ATO, przejdziemy sobie na linię ATO, a dokładnie na odcinek Awdiwki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy, tak jak powiedziałem, wspomniane tutaj ataki na kierunku północnym, walki we wschodniej części stepowego. Strona rosyjska naciera atakami, zmieniła tutaj taktykę. Tak naprawdę walki koncentrują się w 3 miejscach, jak zauważył nawet ISW, właśnie w rejonie północnym, w rejonie przemysłowym oraz, że tak powiem, na południu w kierunku Tononkę i Sywierne. Natomiast jeżeli chodzi o północny, mamy bardzo duże zniszczenia w rejonie koksowni. Było to naturalne i do przewidzenia, że strona rosyjska będzie bombardowała nawet z użyciem ciężkiej artylerii ten kompleks zakładów, dlatego że on jest, tak powiedziałem, 1,5 miesiąca temu, czy nawet ponad miesiąc temu, jest to klucz dla samej Awdiwki. Zdobycie tego rejonu naprawdę będzie miał negatywne skutki dla strony ukraińskiej, dlatego strona ukraińska broni go za wszelką cenę, kontratakuje. Rosjanie mają mały problem, ten nasyp kolejowy im troszeczkę przeszkadza tak naprawdę, stanowi taką barierę naturalną, muszą przez niego przechodzić, natomiast no, te ataki grup szturmowych, mięsnych, no, kończą się tutaj no, dość ciężkimi stratami, że tak powiem. Ocenia się około 14 000 poległych już od samego początku szturmu w październiku na kierunku samej Awdiwki. Prawdopodobnie, jak pisze Kowalenko, na ten kierunek zostanie wycofana, albo została już wycofana 57. Brygada motoryzowana, która była rozbijana szumnie przez Ukraińców w lecie, w sierpniu. Natomiast ta brygada, możliwe, że po rozbiciu tej jednego batalionu, reszta tej brygady odtworzona, ma być przeniesiona, albo jest już przeniesiona właśnie w rejon Awdiwki. Ma tutaj wzmocnić jakby ten kierunek i spowodować tutaj właśnie wzmocnienie tego natarcia na tym kierunku. Jeżeli chodzi o kierunek południowy, nie ma tutaj zmian. Mamy też niewielkie zmiany, jeżeli chodzi o kierunek południowy. Niewielkie zmiany na kierunku Tonenkę-Sywierne. Natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek ze strony ukraińskiej, prawdopodobnie z rejonu właśnie Zaporoża,
ma być przeniesiona albo jest już przeniesiona 71. Brygada Jegrów. Ona kiedyś walczyła na tym rejonie na północ od Krasnochorywki. Możliwe, że wróci na ten odcinek. Na ten odcinek walczyła tutaj przez dobre kilka miesięcy, więc prawdopodobnie ukraińskie dowództwo chce mieć na tym odcinku oddziały, które znają ten odcinek, wiedzą co, gdzie i jak i mogą zmieniać czy rotować te jednostki, które tutaj już walczyły i wymagają na przykład odświeżenia czy też pewnej reorganizacji. Jeżeli chodzi o linię ATO, przejdźmy na linię ATO. Dalsze walki w rejonie Pierwomajskie, Marinki, czyli tutaj na północ oraz na zachód, oraz w rejonie Nowomichajówki bardzo mocne szturmy w sumie tutaj na Nowomichajówkę z dwóch kierunków. Natomiast po niewielkich sukcesach na początku obrona okrzepła, wzmocniona została ta obrona 46. elementami, czy 46. Brygadą Powietrzno-Desantową, która tutaj no, jest brygadą elitarną. Ona poniosła straty na początku roku, natomiast pokazała, że mimo tych strat po reorganizacji walczyła na Zaporożu, miała sukcesy, teraz została przeniesiona tutaj, aby zatrzymać postępy rosyjskie na tym kierunku i to się udało. Rosjanie nie potrafią wejść do Nowomichajówki, nie potrafią tego tutaj zdobyć. Te natarcia oczywiście są, one są cały czas prowadzone przez stronę rosyjską. Prawdopodobnie przyjdzie taki moment, że ukraińskie dowództwo dojdzie do wniosku, że będzie musiało się wycofać z tego rejonu, bo ten rejon jest przeskrzydlony z kierunku północy i południa. Natomiast, tak jak powiedziałem ostatnio, no, będzie to miało też swój skutek odnośnie starej linii kolejowej, która tutaj idzie około 8-10 km na wschód. Czy tak się stanie, to się okaże, zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Przejdźmy na Zaporoże. Jesteśmy na odcinku zaporowskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze ostrzały, szczególnie jest to rosyjska, ostrzeliwuje rejon Nowosiłki, Orichowa. Szereg miejscowości tutaj w tych rejonach jest ostrzeliwanych. Strona ukraińska ostrzeliwała kilka miejscowości właśnie też w rejonie Staromajorskie, chyba tak to dobrze mówię, Tokmaku oraz rejon na południe na północ w tym wypadku od Tokmaku. Przejdźmy na odcinek Wełyki Nowosyłki. Jesteśmy na odcinku Wełyki Nowosyłki, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu Staromłyniwka, przepraszam. Staromłyniwka, zawsze mi się to Staromajorskie myli ze Staromłyniwką. Dalsze ataki, tutaj strona rosyjska cały czas powtarza wielokrotne ataki na wzgórza, na zachód od Staromajorskie. Chcą je zdobyć. Na razie nie ma tutaj postępów. Te ataki są odpierane przez stronę ukraińską, która tutaj ma świadomość sytuacji i broni tych pozycji dość zawzięcie. Jeżeli chodzi o pozostałe informacje tego rejonu, ostrzał artylerii sporadyczny, natomiast dość aktywnie działają tutaj drony, co ciekawe. Natomiast brak jakichkolwiek innych rejonów. Prawdopodobnie 15 samodzielny pułk, no, ja mam tu oznaczone jako brygadę, możliwe, że już jest przeformowany na brygadę i tak będzie prawdopodobnie. Został przeniesiony w inny rejon, jaki nie powiem, ale prawdopodobnie już tam działa od jakiegoś czasu. Przejdźmy na odcinek Kopalni Robotyne Werbowe. Jesteśmy na odcinku Kopalni Robotyne Werbowe. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze działania i walki w rejonie Robotynę. Rosjanie atakują, kontratakuje strona ukraińska, natomiast brak zmian, jeżeli chodzi o rejon Robotynę. Jeżeli chodzi o kontrataki, ostatnie sukcesy na północ od Werbowego, prawdopodobnie te ataki zostały już tutaj zatrzymane, strona rosyjska nie jest w stanie posunąć się dalej. Prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, 71. zostanie wycofana z tego, albo została już wycofana i przeniesiona w rejon Awdiwki. Czekam na potwierdzenie, zobaczymy na ile się zmieni. Wiemy, że kontratakowała tutaj 82, która odzyskała około 2 km² terenu, które Rosjanie wcześniej zdobyli. Natomiast, no tak jak powiedziałem, prawdopodobnie tutaj ukraińskie dowództwo doszło do wniosku, że będzie bronić tego rejonu.
aby po prostu mieć ten rejon, nie wycofywać się, wiedzą ile kosztowało ich zdobycie tego terenu, więc będą go bronić. Przejdźmy na odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku chersońskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze walki w rejonie właśnie Krynek. Mamy pewne działania w rejonie Kozaczej Lacherii. Brakuje jeszcze dodatkowych informacji, przynajmniej ja nie posiadam większych informacji. Wiem, że coś się dzieje w rejonie Kozaczej Lacherii. Nie potrafię tego ocenić, ani na razie Wam rozwinąć tego tematu. Walki w rejonie Krynek są. Wiemy o tych 3 samolotach, które tutaj zostały zestrzelone przez stronę ukraińską. Natomiast mamy dalsze ataki w rejonie Krynek. No, sytuacja tutaj jest troszeczkę skomplikowana. Ukraińskie dowództwo zrotowało, chociaż ciężko jest im rotować, tym bardziej, że pojawia się duża ilość rosyjskich dronów wyposażonych w noktowizję, które tutaj pojawiły się też filmiki, utrudniają nie tylko pewną rotację, ale też i ewakuację rannych z przyczółka. Wiemy, że przyczółek nadal się broni twardo. Strona ukraińska wymienia tutaj jednostki, chociaż jest im ciężko. Podejrzewam, że tutaj też jej nagromadzenie sił rosyjskich powoduje, że i środków no, daje tutaj się we znaki obrońcom. Jednak nie są w stanie go zniszczyć, ten przyczółek, strona rosyjska. Ataki pojawiające się na filmikach pokazują jasno, że ten sprzęt i ataki są odpierane przez żołnierzy ukraińskich, a przede wszystkim artylerię i drony, które tutaj też latają, chociaż pojawiły się też informacje, że są pewne problemy z WRE rosyjskim. Słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o ten odcinek, atakowany Cherson, Ołeszki przez stronę ukraińską, Ołeszki pojmę, Cherson przez stronę rosyjską oraz szereg innych miejscowości na północnym brzegu, że tak powiem, przez stronę rosyjską. Wiemy też, że Artemowsk był atakowany za pomocą dronów, prawdopodobnie przez stronę ukraińską. Jeżeli Wam się podobało, bardzo Was proszę, pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Możecie też zostać patronem, patronką tego kanału, czy to na YouTubie, czy też na Patronite. Będę bardzo wdzięczny. Natomiast ja Wam składam jeszcze raz życzenia zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.